Cześć, witajcie w pierwszej lekcji kursu właściwego z techniki napędowej. W lekcji tej będziemy rozmawiać, dyskutować na temat budowy i zasady działania typowego przemiennika częstotliwości. Zacznijmy od tego, że na polskim rynku znaleźć możecie kilkudziesięciu dostawców przemienników częstotliwości. Kilkudziesięciu, któregoś roku liczyłem tych wszystkich dostawców, gdzieś tam doliczyłem się chyba do około 50 i już straciłem rachubę. Natomiast jest kilku takich czołowych dostawców, powiedziałbym, że około 10, 7, 5, 10 powiedzmy takich czołowych dostawców na polskim rynku, którzy produkują i dystrybuują na tym polskim rynku swoje produkty w postaci przemienników częstotliwości, na które potocznie mówimy falownikami. Zatem jakimi wytycznymi powinniśmy się kierować, wybierając danego dostawcę? Więc ja może tak zasugeruję, z racji tego, że już z przemiennikami częstotliwości obcuję lat 15, to mogę Wam podpowiedzieć, że najlepsi dostawcy, najlepsi producenci przemienników częstotliwości to tacy, którzy są wiele lat na rynku i mają bardzo duże doświadczenie. Wielu producentów, jak chociażby Mitsubishi Electric, ale nie tylko, wyznacza więc wręcz pewne trendy na rynku, czyli wprowadza pewne nowości, pewne rozwiązania technologiczne, pewne funkcjonalności w swoich produktach, które wykorzystywane są przez pewną gałąź czy część przemysłu, dla której ta funkcjonalność została skonstruowana czy przygotowana. No i tak, tych producentów mamy naprawdę wielu. Starajcie się wybierać przemienniki częstotliwości, jak już tłumaczyłem, od dostawców, którzy są wiele lat na rynku. Najgorsi chyba są ci nowi. My to określamy, że te produkty mają wady wieku dziecięcego. Co mam na myśli? Gdy wypuszczamy nowy przemiennik częstotliwości na rynek, potrzebujemy pewien czas, aby zebrać pewne informacje zwrotne od naszych klientów, od tego, jak zachowują się te produkty, przemienniki częstotliwości w danych aplikacjach, szczególnie w aplikacjach ciężkich i w ciężkich warunkach środowiskowych. No bo wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć, czy nasz produkt zdał egzamin związany z tym, czy może pracować w środowisku przemysłowym, czy nie. No i takie zbieranie danych, udoskonalanie produktu zajmuje przeważnie około 2 lat. Zatem starajcie się wystrzegać bardzo tanich przemienników częstotliwości na rynku, których budowa jest bardzo wątpliwa. Kiedyś miałem przyjemność bądź nieprzyjemność trzymać w ręku taki przemiennik częstotliwości dosłownie za 5 czy 10 dolarów z Chin. No i okazało się, że radiator, czyli ta metalowa chłodząca część, która jest zorientowana z tyłu przemiennika częstotliwości, była zbudowana, słuchajcie, z jakiegoś tworzywa sztucznego, tak? Jakiegoś tam plastiku czy jakiegoś innego tworzywa. Więc są to przemienniki jednorazowe. Zgrzeją się, ten radiator gdzieś tam się odkształci, spłynie nam po płycie montażowej, i wyjmujemy z pudełka kolejny przemiennik częstotliwości. Zatem staramy się korzystać z przemienników zaufanych dostawców, którzy wyrobili sobie pewną renomę i mają pewne doświadczenia na rynku. Tyle słowem wstępu. Wracamy do naszej lekcji. Lekcja ta oscylować będzie wokół przemienników częstotliwości, wokół ich budowy i zasady działania. Więc zacznijmy może od takiego faktu, że tych przemienników jest naprawdę wiele. Każdy dostawca w swojej ofercie ma co najmniej kilka, jak nie kilkanaście modeli, typów różnych przemienników częstotliwości, które różnią się wyglądem, funkcjonalnością, ilością wejść-wyjść, zasobami fizycznymi, zasobami programowymi itd., itd. Są to znacząco różniące się od siebie produkty, i chciałbym, abyście potrafili je rozróżnić. Zatem mamy, można powiedzieć w dużej ogólności, każdy z tych producentów dzieli swoje przemienniki częstotliwości pod względem 3 takich zmiennych, czyli mamy podział pod względem zasilania, ja tak napiszę zasilanie, zaraz sobie będziemy to wszystko przerabiali, czyli mamy podział przemienników częstotliwości pod względem zasilania. Mam tutaj na myśli rodzaj tego zasilania, prawda? Czyli
wracamy do tego kursu wstępnego, gdzie rozmawialiśmy na temat prądu DC i prądu AC. Mówiliśmy tam, że mamy różne poziomy napięć, prawda? Że mamy jednofazowe 230, że mamy trójfazowe 3x400, 3x500, czy nawet 3x690 V, prawda? No i na całym świecie również posiadamy różne standardy tych napięć, czyli napięcie jednofazowe w Stanach Zjednoczonych to jest 110 V. W Europie w dużej mierze jest to 230 V, prawda? U nas napięciem siłowym jest 3x400, w Stanach Zjednoczonych bardzo często korzysta się z napięcia 3x230 V. Więc te dysproporcje są, dlatego tych produktów jest tak wiele, aby zaspokoić potrzeby całego świata, prawda? Więc mamy podział pod względem zasilania. Drugi podział jest pod względem budowy. Czyli mamy różną budowę tych przemienników częstotliwości. No i tutaj w dużej mierze mam na myśli sam koncept tej budowy tego przemiennika, czyli mamy jakieś wykonania kompaktowe, mamy wykonania modułowe, jakieś wykonania pośrednie. Będziemy o tym mówić za chwilkę. No i trzeci podział pod względem aplikacyjności. Aplikacyjności. Pod względem aplikacyjności, czyli do jakich aplikacji możemy nasz przemiennik częstotliwości zaprzeć. No dobrze, no to wejdźmy w szczegóły. Zaczniemy od punktu numer 1. Ja zmarzę już tytuł tej lekcji, oczywiście jest nam do niczego potrzebny. I zastanówmy się, jakie typy przemienników częstotliwości posiadamy i używamy pod względem zasilania. Co ten podział nam mówi? Zatem mamy nasze falowniki, prawda? No i produkuje się je zasilane jednofazowo. No i tutaj najczęściej w naszym kraju używamy takiego ustandaryzowanego napięcia w wysokości 230 V. Czyli mamy zasilanie jednofazowe 230 VAC. Jak już wspominałem wcześniej, dla na przykład Stanów Zjednoczonych czy Japonii to zasilanie będzie 110 VAC, prawda? No i mamy falowniki, które są produkowane na napięcie trójfazowe. Mamy trójfazowe, no i w Polsce mamy 3x400 VAC, bądź 500 VAC, bądź 690 VAC. Czyli 400 VAC to przemysł w ogólności, 500 i 690 VAC są to aplikacje szczególnie ciężkie, jak na przykład górnictwo, kopalnie. Dobrze? Więc mamy taki podział pod względem zasilania, no i oczywiście mamy falowniki również czysto jednofazowe. Czysto jednofazowe. I zaraz Wam dopowiem, o co tutaj chodzi, że są czysto jednofazowe. Narysujmy sobie te trzy typy przemienników częstotliwości. Czyli tutaj mamy zasilany jedną fazą, tutaj mamy czysto jednofazowy i tutaj mamy trójfazowy. No i słuchajcie, jaka jest różnica między nimi? Ten zasilany jednofazowo, no jak sama nazwa mówi, zasilamy jedną fazą, czyli dajemy fazę L1 równą 230 VAC i przewód neutralny N, czyli dwoma kablami zasilającymi N-ką i przewodem plus 230 VAC zasilamy ten przemiennik, natomiast na wyjściu podaje on nam na silnik 3 fazy po 230 VAC, prawda? No i wracamy do lekcji związanej z tabliczką znamionową silnika, gdy omawialiśmy sobie połączenie w trójkąt i w gwiazdę. Pamiętacie? Silniki do mocy 4 kW, czyli gdzieś tam do poniżej równe 4 kW, dla tych silników łączymy stojan w trójkąt. No i wtedy możemy sobie zakupić taki falownik zasilany jedną fazą, który daje nam na wyjściu 3 fazy po 230 VAC i jest to dedykowane rozwiązanie dla silników do mocy 4 gdzieś kW. Wtedy łączymy stojan tego silnika w trójkąt dla takiego przemiennika częstotliwości. Dobrze? Drugi rodzaj to są czysto zasilane jedną fazą, czyli podajemy jedną fazę N i L1 230 VAC, a falownik na wyjściu znowu daje nam jedną fazę,
czyli dedykowany jest dla silników jednofazowych. Ja oczywiście takich przemienników częstotliwości w przemyśle nie widzę. Są to głównie przemienniki do zastosowań komercyjnych, domowych bardzo często, gdzie w dużej mierze w naszych urządzeniach są właśnie silniki zasilane jedną fazą. Tak dopowiem z doświadczenia, że te przemienniki częstotliwości zasilane jedną fazą i które podają nam jedną fazę na wyjście tego silnika, ich regulacja jest dosyć kiepska, czyli nie działają w pełnym zakresie prędkości, szczególnie mają problem przy tych niskich prędkościach. A druga sprawa jest taka, że koszt rynkowy, czyli koszt zakupu tego przemiennika, jest bardzo wysoki. I w cenie zakupu tego przemiennika jednofazowego spokojnie kupicie taki falownik, który zasilacie jedną fazą, ale poda Wam 3 na wyjściu i do tego jeszcze silnik trójfazowy. Jeszcze podejrzewam, zostanie nam na jakieś waciki przysłowiowe. Więc to jest drugi typ przemienników, który jest najmniej popularny i dosłownie kilku producentów na rynku oferuje takie rozwiązanie. No i najbardziej popularny typ przemienników częstotliwości, czyli zasilany 3 fazami 3 razy 400 VAC. W tego typie przemiennika nie podajemy przewodu N. Nie podajemy. Dajemy przewód N tylko przy tym wykonaniu jednofazowym, tym bądź tym. Przy zasilaniu trójfazowym nigdy, przenigdy nie podłączamy do zacisków zasilających przewodu neutralnego N. Nigdy pod żadnym pozorem, pomimo tego, że tam będzie taki zacisk oznaczony jako N-, do czego dojdziemy za chwilę. Więc podajemy tylko 3 fazy robocze 3 razy 400 VAC i taki falownik, przemiennik częstotliwości podaje nam na wyjściu również zasilanie 3 razy 400 VAC. No i tutaj taka podpowiedź z mojej strony. Przemiennik częstotliwości nie jest generatorem. Oznacza, że nigdy na wyjściu nie wyprodukuje nam większego napięcia niż to napięcie, którym nim go zasilamy. Ok? Czyli ten przemiennik wygeneruje nam najwięcej 230 VAC, ten wygeneruje nam najwięcej 400 VAC. Czyli jeżeli powiemy przemiennikowi inaczej, zasilimy go 3 razy 400 i powiemy, żeby na wyjściu zrobił nam 3 razy 420, no jest to niemożliwe. Ale możliwa jest operacja przeciwna, czyli obniżanie tego napięcia. Czyli ja mogę sprawić, aby ten przemiennik częstotliwości, zarówno ten bądź ten, współpracował na przykład z silnikiem trójfazowym o napięciu zasilania 3 razy 100 V, 3 razy 180 V, 3 razy 230 V, 3 razy 270, 3 razy 350. Cokolwiek sobie wymyślę z przedziału od 0 do wielkości napięcia, którym zasilam mój przemiennik częstotliwości. Czyli tutaj na wyjściu mogę sobie zrobić od 0 do 400 i jakikolwiek silnik podłączyć. Tutaj mogę sobie zrobić od 0 do 230 V i jakikolwiek silnik z tym napięciem do niego podłączyć. Czyli mogę obniżyć napięcie, ale nie mogę go podwyższyć. Ok? Więc tak wygląda podział przemienników częstotliwości pod względem zasilania. Zapamiętujemy, że mamy 2 główne typy. Falownik zasilany jedną fazą bądź 3 fazami, ale na wyjściu podajemy 3 fazy. Jeżeli zasilamy falownik jednofazowym napięciem 230 V, poda on nam na wyjściu 3 fazy 230. Jeżeli zasilimy go 3 razy 400 VAC trójfazowym napięciem, to poda nam na wyjściu 3 razy 400. To są takie 2 główne typy zasilania przemienników częstotliwości. Do tego pamiętamy również związek z tabliczką znamionową silnika i połączeniu stojana naszego silnika w gwiazdę i w trójkąt, prawda? Raz jeszcze przypominam, silniki poniżej 4 kW, czyli mniejsze równe 4 kW, silnik łączymy w trójkąt. Jeżeli chcemy zaprząc do pracy falownik zasilany jedną fazą, natomiast jeżeli chcemy zasilić taki silnik napięciem trójfazowym, łączymy go w gwiazdę. Wtedy mamy 3 fazy 400. Przepraszam. Czyli mamy trójfazowy falownik zasilany napięciem 3 razy 400 VAC, prawda?
powyżej mocy 4 kW, przeważnie wypracować w standardzie 3x400 VAC, to silnik łączymy w trójkąt i kupujemy przemiennik 3x400 VAC, prawda? Jeżeli połączymy w gwiazdę, to prawdopodobnie ten silnik będzie na napięcie 3x500 bądź 3x690 VAC i taki przemiennik również kupujemy. Czyli mamy przemienniki na rynku, które są zasilane 3 fazami 3x400, 3x500 bądź 3x690 V. Prawda? Czyli jeżeli dysponujemy takim typem zasilania na naszym zakładzie, również możemy sobie zakupić falownik i skojarzyć z nim silnik elektryczny. Więc tyle, jeżeli chodzi o podział przemienników pod względem zasilania. Dwa typy. Jednofazowy, który daje nam 3 fazy, 230 na wyjściu i trójfazowy, który nam daje 400, 500 bądź 690 V. W 99% przypadków, gdy będziecie obcować z automatyką na naszym polskim rodzimym rynku, to w zasadzie wszystko sprowadza się do tego zasilania jednofazowego 230 albo trójfazowego 3x400. Takich silników używamy po prostu najwięcej. Przejdziemy teraz do podziału pod względem budowy, czyli mamy przemienniki częstotliwości, które w dużej mierze możemy podzielić na takie dwa typy. Kompaktowe. No jak sama nazwa wskazuje, ma on zwartą, kompaktową budowę, jak na przykład seria D700 od Mitsubishi Electric. Czyli w jednej obudowie mamy wszystko zamknięte, prawda? Cała budowa, cały nasz przemiennik częstotliwości, nic więcej do tego nie potrzebujemy, prawda? Wszystko mamy w małej, kompaktowej budowie zamknięte. Drugi typ przemienników częstotliwości mają budowę modułową. Czyli, gdy mówiliśmy o wykonaniu kompaktowym, no to jest zwarta obudowa i w jej ramach są wbudowane wszystkie struktury przemiennika. Nic więcej nie potrzebujemy. Przy budowie modułowej przeważnie ten przemiennik częstotliwości mamy podzielony na takie dwie części. Mamy podzielone to na część siłową, czyli prądowa, i część sterowniczą. Czyli wygląda to w ten sposób, że kupujemy od danego producenta jeden sterownik, czyli procesor, taką jednostkę główną, która steruje naszymi silnikami elektrycznymi. Tam jest wbudowany program, zarządza wszystkimi komponentami, a do tego modułu sterowniczego CPU, tak go nazwijmy, doczepiamy sobie moduły mocy, czyli te moduły prądowe, do których fizycznie podłączamy przemiennik i wytwarzają one prąd i napięcie, które idzie na ten silnik, prawda? Czyli mamy na przykład jeden CPU i podłączamy sobie dwie osie, czyli dwa takie moduły prądowe. Łączymy je ze sobą bokiem, grzebieniami lub konektorami, bo to też różnie wygląda, bądź kablami w pewien sposób. No i mamy wtedy nasz kompletny przemiennik częstotliwości, prawda? Który składa się z dwóch osi, czyli dwa silniki mamy do niego podłączone, ale jedna jednostka. Więc drugi rodzaj pod względem budowy są to falowniki w wykonaniu czysto modułowym, które składają się z pewnych modułów, które to wchodzą i tworzą pełen obraz przemiennika częstotliwości. Znowu, w 99% przypadków będziecie używać kompaktowych przemienników częstotliwości. Te wykonania modułowe mają kilka dostawców na rynku, no i mają one swoje wady i zalety oczywiście. Trzeci rodzaj podziału przemienników częstotliwości w takiej dużej ogólności, prawda? No bo zaczynamy od lekcji numer 1, więc wypadałoby powiedzieć, jakie te typy przemienników posiadamy, prawda? I trzeci podział jest pod względem aplikacyjności. I tutaj znowu dzielimy przemienniki częstotliwości na takie dwa ogólne typy. I te typy charakteryzuje rodzaj obciążenia, czyli
w jakim typie aplikacji będzie pracował nasz przemiennik częstotliwości. Ja do niego podłączę pompę, wentylator, przenośnik, mieszalnik, rębak, kruszarkę, młyn, jakiś mieszalnik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych aplikacji no naprawdę kilkadziesiąt czy kilkaset, z czego wiele jest naprawdę bardzo mocno specyficznych. Więc ten trzeci podział aplikacyjny definiuje charakter momentu obciążenia, no i mamy takie dwa typy. Dzielimy te obciążenia, dzielimy na lekkie, często oznaczane jako VT, czyli Variable Torque, bądź zmiennomomentowe, bądź light duty. Jak sama nazwa podpowiada, są to obciążenia lekkie, gdzie bardzo często moment obciążający nie jest stały w czasie, ale się zmienia. Co mam na myśli? Pamiętacie definicję momentu silnika z poprzedniego modułu? Więc jakbyśmy sobie taki wykres momentu od prędkości dla typowego na przykład wentylatora czy pompy sobie naskrobali, to by była proporcja kwadratowa. Co to znaczy? To znaczy, że gdy zaczynam pracę z wentylatorem, to na samym początku jego opory czy siła, jaką muszę wytworzyć, żeby zacząć kręcić tym wentylatorem, jest naprawdę niewielka, ale wzrasta ona wraz z prędkością i to w sposób czysto kwadratowy. To znaczy, że jeżeli dwukrotnie zwiększę prędkość takiego wentylatora czy pompy, to jego moment obciążający wzrośnie czterokrotnie. I w drugą stronę, czyli jeżeli dwukrotnie zmniejszymy prędkość, to czterokrotnie mniejszą tą siłę będziemy musieli wytwarzać. Więc zobaczcie, to są aplikacje zmiennomomentowe, czyli ten moment zmienia się wraz z prędkością. Nie jest stały w czasie, tak jak prąd DC, prawda, o którym mówiliśmy wcześniej, ale zmienia się w czasie wedle pewnej charakterystyki, wedle pewnej funkcji. Tutaj mówimy o funkcji czysto kwadratowej, prawda? Pamiętamy ze szkoły, że funkcją kwadratową jest na przykład funkcja x kwadrat. No i gdybyśmy sobie drugi ramię tej paraboli dorysowali, no to byśmy mieli równo x kwadrat, prawda? Więc to są obciążenia zmiennomomentowe, które bardzo często oznaczane są jako obciążenia lekkie, czyli na początku mam lekko, później trochę ciężej, a jak już gdy zbliżam się do pełnego rozruchu, do tej prędkości znamionowej, no to już mi jest bardzo ciężko, prawda? No i do tego wora aplikacji zaliczamy wentylatory, pompy, kompresory w bardzo dużej mierze. Drugi typ obciążenia, o którym mówimy, to są obciążenia stałomomentowe. Czyli moment nie zmienia się wraz z prędkością. Stałomomentowe. Inaczej, aplikacje ciężkie. Heavy duty. Bądź CT, czyli constant torque. Stałomomentowe. To jest drugi typ aplikacji, do których zaprzęgamy przemienniki częstotliwości. Stałomomentowe. No i teraz zobaczcie. Przed chwilą mówiliśmy o tych zmiennomomentowych, gdzie za przykład wzięliśmy sobie wentylator, typową charakterystykę pracy wentylatora bądź pompy. Obciążenia stałomomentowe to takie, które nie zmieniają się wraz z prędkością. Czyli mamy tutaj na przykład moment nominalny. Nominalny, czyli 100% naszego momentu. I on cały czas się utrzymuje. Tutaj mamy na przykład naszą prędkość znamionową, prawda? Więc ten moment
cały czas jest bardzo wysoki. I takim dobrym przykładem takiej aplikacji jest aplikacja mieszalnika. Wyobraźcie sobie, że mamy bardzo duży taki mieszalnik, taki duży garnek przemysłowy, do którego wlewamy coś bardzo gęstego, na przykład jakiś tam budyń, czy jesteśmy na przykład w mleczarni i chcemy wyprodukować masło, prawda? I zaczynamy kręcić tym mieszalnikiem. No mamy bardzo gęsto, czy jesteśmy na niskich obrotach, te opory, w pełni załadowany mieszalnik wymaga ode mnie pełnego momentu, czyli ta siła musi być naprawdę bardzo wysoka. Przyspieszam tym mieszalnikiem, na te opory się nie zmieniły. Cały czas mam ciężko, więc zobaczcie, cały czas muszę dostarczać pełen moment, wysoki prąd na silnik. W komparacji z wentylatorem, pamiętacie, na początku bardzo lekko, prawda? Czyli gdybyśmy mieli tutaj narysować wykres momentu wentylatora albo pompy, no to zobaczcie, tu cały ten obszar, tu, to my musimy tyle więcej prądu podać na nasz silnik niż przy pracy z wentylatorem. Dlatego mówimy stałomomentowe, cały czas jest mi ciężko, potrzebuję solidnej klasy przemiennika częstotliwości, który jest dedykowany dla przemysłu i dla tych ciężkich aplikacji. Dla aplikacji zmiennomomentowych no potrzebuję jakiś tam przemiennik częstotliwości. W zasadzie każdy pierwszy lepszy pod ręką poradzi sobie z tymi aplikacjami zmiennomomentowymi, czyli lekkimi. Gorzej jest z tymi aplikacjami ciężkimi, bo implikacją tego podziału, tego przeznaczenia aplikacyjnego przemienników jest to, jakie zasoby sprzętowe musi za sobą nieść taki przemiennik częstotliwości i to w dużej mierze wpływa na cenę tego przemiennika. Co mam na myśli? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, nawet trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest to możliwości związane z przeciążeniem, prawda? Czyli dla aplikacji tych stałomomentowych i ciężkich takim standardowym przeciążeniem jest 150% prądu znamionowego przez okres 60 sekund bądź 200% prądu znamionowego przez okres 3 sekund. Kruszarka. Wyobraźcie sobie, że mamy kruszarkę, czyli taką dużą maszynę mechaniczną, do której wkładamy kamienie, a z drugiej strony bądź pod tą maszyną wysypuje nam się zmielone kamienie, czy w postaci pyłu jakiegoś, czy tam malutkich takich kamyczków, prawda? No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy wyłączoną tą maszynę i zasypaliśmy ją w pełni. Włączamy ją i co? Na dzień dobry mamy kamień, który musimy rozgnieść, a mamy zerową prędkość. My po prostu ruszamy i od razu mamy kamień. Więc potrzebujemy wygenerować bardzo, bardzo wysoki moment. Nawet dwukrotność momentu znamionowego naszego silnika elektrycznego i to umożliwiają nam właśnie przemienniki dedykowane do aplikacji ciężkich. Bo mamy tą przeciążalność, czyli dwukrotność momentu mogę sobie zrobić przez 3 sekundy, a to jest w zupełności, żeby rozkruszyć ten kamień, albo 150% prądu przez okres 60 sekund. Czyli mam na przykład mieszalnik. Zostańmy przy tym przykładzie. Mamy mieszalnik. Jeżeli generuję na przykład moment już znamionowy, prawda? Jest mi bardzo ciężko. Ledwo dyszę, kręcąc tym mieszalnikiem. I chcąc przyspieszyć tym mieszalnikiem, no musimy dostarczyć znacznie więcej energii do tego silnika, bo już nam jest ciężko kręcić na tej prędkości, której jesteśmy, a my mamy jeszcze przyspieszyć, prawda? Więc musimy dołożyć tego prądu, tego momentu do naszego silnika elektrycznego za pomocą przemiennika częstotliwości. No i czasami ten proces trwa kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, gdy przyspieszamy, prawda? Bo nie możemy szarpnąć, bo musimy to zrobić w bardzo łagodny sposób, bo inaczej z masła nie zrobi nam się masło, a nie wyjdzie nam to masło i to wszystko będziemy musieli wyrzucić, bo produkt nam po prostu finalnie nie wyjdzie taki, jaki sobie założyliśmy. Więc mamy 1,5 prądu znamionowego przez całą minutę ja mogę dostarczać na wyjściu falownika, a później muszę co? Odpocząć. Ile? 10 minut. Po tym czasie musimy dać naszemu przemiennikowi po prostu odpocząć. Wszystko sprowadza się do dysypacji ciepła, czyli wymiany ciepła z otoczeniem. Drugi typ przeciążalności, druga klasa przeciążalności,
która odnosi się do tych obciążeń lekkich, to jest 120% prądu znamionowego przez okres 60 sekund bądź 150% prądu znamionowego przez okres 3 sekund. I tu mówimy o obciążeniach lekkich, czyli mamy pompy, wentylatory. Dla nich ta przeciążalność jest znacznie mniejsza. To tak jak wracamy kilka minut wstecz, gdy mówiłem o tym, że mamy te obciążenia ciężkie, mamy obciążenia lekkie, implikuje to, czyli wymusza to na użytkowniku użycie odpowiedniej klasy sprzętu z tym związanego, czyli przemiennik dla przemysłu, przemiennik, który jest gorszy, ma mniejsze te zasoby fizyczne i jest przez to tańszy. Trzeci typ aplikacji to są obciążenia super lekkie. Super lekkie. I dla nich takim standardową przeciążalnością jest tylko 110% prądu przez okres 60 sekund albo 120% prądu znamionowego przez okres 3 sekund. To już w ogóle są przemienniki częstotliwości najtańsze, prawda? No i do jakich aplikacji je możemy użyć? No, gdy mówimy na przykład o małym wentylatorze osiowym, który nigdy, nawet pod pełnym obciążeniem, nie pobierze nam prądu znamionowego, czyli na tabliczce znamionowej silnika tego wentylatora widzimy 4 A, a on pracując na full pobiera na przykład 3,5, prawda? Więc mówimy o obciążeniach super lekkich. Natomiast w dużej mierze wszystko sprowadza się do tego podziału aplikacyjnego. Ciężkie obciążenia, lekkie obciążenia. Dla ciężkich falownik wyrafinowany, przewymiarowany z dużymi zasobami, dla obciążeń lekkich jest to bardzo mocno, te restrykcje są poluzowane, przez co cena tych przemienników jest znacznie niższa. Trzecia rzecz, czyli kolejna sprawa, gdy mówimy o obciążeniach ciężkich, czyli TCT, Constant Torque, to potrzebujemy przemiennika, który posiada w swoich strukturach programowych algorytm kontroli silnika wektorowy. Czyli potrzebujemy falownika, który ma sterowanie wektorem pola. Dla obciążeń lekkich, czyli VT, Variable Torque, potrzebujemy przemiennika, który ma najprostszy algorytm kontroli silnika, którego używamy od lat 60. do dzisiaj w zasadzie w niezmienionej formie i każdy przemiennik taki algorytm ma. Mówimy o sterowaniu skalarnym. I teraz jaka jest różnica między nimi? Sterowanie wektorowe jest bardzo wyrafinowane i potrzebuje dużego procesora, dużej pamięci, masy skomplikowanego programu, który jest zaszyty w tym przemienniku częstotliwości. Mało tego, przemiennik częstotliwości przy tym sterowaniu tworzy sobie model matematyczny silnika i w swojej pamięci w taki wirtualny sposób jakby kręci tym silnikiem w swojej, to nazwijmy, pamięci, prawda, w wirtualny sposób i przenosi to na rzeczywistość. Czyli można powiedzieć, że przemienniki ze sterowaniem wektorowym symulują zachowanie się silnika i dopiero działają z silnikiem, prawda? Czyli potrzebujemy wyrafinowanego narzędzia. To tak, jakbyśmy zrobili analogię do dzisiejszych czasów i do laptopów. Mamy laptopa gamingowego, który posiada super grafikę, super procesor, dużo pamięci RAM, duży dysk twardy i umożliwia nam tworzenie pewnych treści bądź granie w bardzo zaawansowane gry. I kosztuje powiedzmy 10 000 zł i mamy laptopy do zastosowań biurowych, które kosztują 2000 zł i mają te wszystkie zasoby bardzo mocno obniżone. Więc taka jest mniej więcej analogia. Przy sterowaniu skalarnym ta kontrola pracy silnika jest bardzo prosta, bo bazuje na stałej proporcji napięcia do częstotliwości. Będziemy mówili o szczegółach tych dwóch algorytmów troszeczkę później, ale w chwili obecnej ważne dla mnie jest, byście zrozumieli, dlaczego mamy taką dużą dysproporcję zarówno pod względem zasobów fizycznych, wyglądu, budowy i ceny przemienników częstotliwości. No to właśnie wynika to z tego, że w dużej mierze zależy od tego, co chcemy uruchomić i w jakiej aplikacji chcemy kontrolować prędkość bądź moment. Jeżeli jest to aplikacja bardzo ciężka, wymagająca, no musimy postawić na przemiennik do zastosowań ciężkich z dużą przeciążalnością, ze sterowaniem wektorowym, no i tych zasobów fizycznych ma bardzo dużo możliwości i cena jest wysoka.
dla zastosowań lekkich. Wystarczy nam ten bardzo prosty algorytm sterowania silnikiem, który nie wymaga dużych zasobów fizycznych. Przez to te przemienniki są w dużej mierze znacznie tańsze, nawet 2, 3 czy kilkukrotnie tańsze od tych wyrafinowanych jednostek dedykowanych dla przemysłu. No dobrze, to przekujmy teraz to wszystko w rzeczywistość. Czyli opowiadałem Wam, że te falowniki mogą się różnić przede wszystkim wyglądem, że każdy dostawca ma kilka serii takich przemienników, które dedykowane są do pewnych konkretnych na przykład zastosowań. No i przeróbmy sobie ofertę przemienników częstotliwości na bazie Mitsubishi Electric. Więc mamy kilka serii przemienników częstotliwości. Mamy na przykład serię FRD700, którą teraz zastępujemy serią D800. Po prostu jest to nowszy odpowiednik tego modelu. Mamy serię FRCS80. Mamy serię FRA800, FRF800 i FRE800. Czyli zobaczcie, mamy raz, dwa, 3, 4, 5 głównych serii przemienników częstotliwości, czyli mamy 5 różnych urządzeń produkowanych przez tego producenta i oferowanych na rynek. I my możemy te wszystkie przemienniki częstotliwości zakupić. Mamy jakąś naszą aplikację, na przykład pompę, bądź wentylator, bądź jakiś tam przenośnik, no i dochodzimy do momentu, gdy musimy zakupić ten przemiennik częstotliwości. Prawda? No i który powinniśmy wybrać? No taki, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom. No i co mam na myśli? No to zacznijmy. Seria FRD700. Mamy ten przemiennik ze sobą, czyli tak jakbyście poszli do sklepu i kupili ten przemiennik, prawda? Więc bierzemy, zawsze jest zapakowany w jakimś pudełku, mamy nalepkę i ta nalepka już nam bardzo dużo mówi, bo pierwsza rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, no to właśnie ta mamy modelu, numer seryjny, datę produkcji i całą masę informacji takich czysto produktowych nadanych przez producenta, więc sprawdzamy, czy na pewno model nam się zgadza, czy wszystko jest ok. No to otwieramy ten przemiennik częstotliwości, wyjmujemy go z pudełka. Ok? Wyjmujemy go z pudełka. Ciach. Pudełko bierzemy sobie na bok. No i zobaczcie. Mam taki przemiennik częstotliwości. No jak widzicie, jest on bardzo kompaktowej obudowie, ma jakieś tam pokrętełko na swojej elewacji, jakieś przyciski, wyświetlacz, diody LED. Mamy klapkę, po odkręceniu której, gdy odkręcimy sobie szybciutko tą klapeczkę, no to zobaczymy nasze zaciski sterownicze oraz siłowe zlokalizowane na samym dole. Ok? Więc mamy serię D700. Czym ona się charakteryzuje? Jest to przemiennik, powiedziałbym, ogólnego przeznaczenia, czyli ta seria 700 czy 800 są to falowniki ogólnego przeznaczenia, czyli są tak skonstruowane przez producenta, że mogą współpracować z większością aplikacji na rynku, czyli zarówno z obciążeniami lekkimi, jak pompa, wentylator, kompresor, oraz ciężkimi, stałomomentowymi, jak napęd mieszalnika, jakiegoś długiego przenośnika, jakiegoś rębaka itd., prawda? Więc jest to dosyć mocno uniwersalny falownik, kompaktowy, jest bardzo malutki i wszystko ma zamknięte w zwartej obudowie. Ten przemiennik został skonstruowany przez Mitsubishi Electric i dedykowany jest dla producentów maszyn. Ze względu na swoje unikatowe cechy, jego głównym przeznaczeniem są producenci maszyn, ale tak jak wspominałem wcześniej, zaprząc go możemy do pracy z większością aplikacji na rynku. Ok, patrzymy dalej. Mamy serię CS80. Tutaj mamy naszą serię CS80. Znowu wyjmujemy ją z pudełka, prawda? Czyli rozpakowujemy. I znowu naszym oczom ukazuje się bardzo mocno kompaktowy przemiennik częstotliwości, tym razem z uchylną klapeczką. Nie mamy również, jak widzicie, potencjometru, czyli tego obrotowego pokrętełka, ale mamy klapkę, prawda? I znowu, ten falownik z 10
jest produkowany w bardzo małych mocach, bo maksymalnie do 15 kW i jego przeznaczeniem są aplikacje proste. Co nie zmienia faktu, że też jest dosyć mocno uniwersalnym przemiennikiem częstotliwości, bo może współpracować zarówno z obciążeniami lekkimi, jak i ciężkimi, ale nie tak bardzo mocno wymagającymi. Jednak ten malutki, kompaktowy przemiennik częstotliwości w dużej mierze jest kierowany do zastosowań ogólnych, w szczególności tych aplikacji lekkich i mniej wymagających. Więc znowu mamy kolejny uniwersalny przemiennik, ale bardziej dedykowany do tych aplikacji prostych. Co patrzymy dalej? Mamy serię A800. Seria A800. I zobaczcie, to jest falownik, który ma 5,2 ampera. I zobaczcie, jak on gabarytowo wygląda na tle tego przemiennika. Ten ma 2,5 ampera, czyli można powiedzieć, że ten jest 2 razy większy, natomiast gabarytowo jest kilkukrotnie większy. Czyli w tych falownikach kierowanych dla przemysłu w samym pudełku już znajdziemy znacznie więcej akcesoriów, więcej instrukcji obsługi, bo po prostu potrzebujemy więcej informacji, aby zaznajomić się z tym przemiennikiem częstotliwości. No i zobaczcie, ta budowa falowników dedykowanych dla przemysłu jest zgoła odmienna, prawda? Ta obudowa jest większa, jego możliwości są większe. No i zobaczcie, mamy zarówno wyjmowalny panel, czyli tu mamy takie dwie śrubki, które odkręcamy i sobie wyjmujemy ten panel. Mamy tutaj drugą osłonę, którą zdejmujemy i mamy tam nasze wejścia, wyjścia i zaciski siłowe. Natomiast zobaczcie na gabaryt, prawda? Jeden, a drugi falownik. Pomimo tego, że tam mocowo ten jest chyba 1,5, ten jest około 3 kW, ale zobaczcie na gabaryt, prawda? Więc o tym właśnie mówię. Zastosowania ciężkie i wymagające, zastosowania uniwersalne, lekkie, prawda? Więc ten przemiennik jest najdroższy, ale jest skierowany dla przemysłu. Przemysł i zastosowania ciężkie. My określamy ten przemiennik jako kombajn przemysłowy, czyli zrobi wszystko i z każdą aplikacją będzie działał. Nie ma dla niego w zasadzie żadnych ograniczeń. Kolejną serią jest seria F800. Jest to identyczny przemiennik jak A800, natomiast zamiast literki A ma tutaj literkę F i ma troszeczkę inną funkcjonalność zabudowaną, czyli wygląda identycznie, natomiast w środku ma zupełnie inny program. No i ten falownik, jak sama nazwa mówi F przed nim, jest dedykowany dla obciążeń fan pump, bądź jak kto woli HVAC. Aplikacje HVAC to jest wszystko, co związane z heating, czyli grzanie, ventilation, czyli wentylacja i air conditioning, czyli klimatyzacja. Czyli wszystkie napędy pompy, wentylatora i kompresora zaliczają się do tych aplikacji i są to w dużej mierze aplikacje lekkie. Więc falownik FRF 800 dedykowany jest dla aplikacji HVAC. Ma unikalne rozwiązania, jak na przykład niedociążenie pompy, sprawdza i kontroluje stan napięcia pasa wentylatora i informuje nas, że coś złego się stało z tym pasem. Ma funkcję automatycznego czyszczenia pompy, ma funkcję sterowania sekwencyjnego pompami bądź wentylatorami. Tych funkcji dedykowanych dla obciążeń HVAC jest całe mnóstwo, ale nie znajdziemy tych funkcji w falowniku na przykład D700 czy CS80, gdzie ich przeznaczeniem są zupełnie inne aplikacje, prawda? Więc mamy specjalistyczny falownik, który dedykowany jest do zastosowań HVAC. Pompy, wentylatory, kompresory, wszystko co związane z grzaniem, wentylacją i klimatyzacją. Ma po prostu dedykowane aplikacje wbudowane w sobie, które pomagają nam te wszystkie napędy regulować. OK? I na końcu mamy falownik E800. Falownik E800 mamy tutaj, wyjmiemy go sobie z pudełeczka. I ten falownik E800 to powiedziałbym jest wersja tego falownika A800 kierowanego dla przemysłu w wykonaniu kompaktowym, czyli takim ekonomicznym. Czyli znowu jest to uniwersalny przemiennik, który może pracować z obciążeniami ciężkimi i lekkimi, w zasadzie wszystkimi, posiada znacznie
większą aplikacyjność niż te falowniki malutkie, kompaktowe, o których mówiliśmy wcześniej, ale również ma kompaktową budowę. Czyli można powiedzieć, że ten FRE 800 to jest to samo, co tutaj A800, ale w kompaktowej obudowie, prawda? Czyli mówimy na to, że jest to kompaktowy falownik z możliwościami falowników flagowych. Czyli mamy potężne narzędzie, za pomocą którego możemy znakomitą większość aplikacji obsłużyć, ale jest on zamknięty w malutkiej, kompaktowej obudowie. Tak wyglądają przemienniki częstotliwości produkowane przez Mitsubishi Electric i wszystkie je oczywiście możecie nabyć w naszym sklepie internetowym. No i wracając do naszego pytania, czyli mamy pewną aplikację do obsłużenia i który przemiennik powinniśmy wybrać, no to zobaczcie, ile tych zmiennych jest. Zaczynając od stopnia IP obudowy, algorytmy sterowania silnikiem, budowa kompaktowa, modułowa, kwestie związane z przeciążalnością, kwestie związane z zasobami fizycznymi, ilością wejść-wyjść, ilością zacisków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych zmiennych, które musimy wziąć pod uwagę, jest naprawdę wiele, więc mamy przed sobą bogactwo przemienników częstotliwości, a moją rolą i rolą tego kursu jest przekazać Wam odpowiednią ilość informacji, abyście mogli się w tej materii bardzo swobodnie poruszać. Dlatego poruszamy tak wiele kwestii z tym związanych. Taką najważniejszą kwestią jest właśnie aplikacyjność tych przemienników. Gdy popatrzymy sobie na tą tablicę, to zobaczcie, seria FRD 700 czy D800 produkowana jest do 7,5 kW, prawda? Czyli wiemy, że tym falowniczkiem D700 no z większym silnikiem niż 7,5 kW nie będziemy współpracować, prawda? CS80 produkowany jest do 15 kW, więc troszeczkę większe silniki, prawda? E800 produkowane jest do 22 kW, prawda? Natomiast A i F800 te możecie nawet gdzieś tam zakupić powyżej 1 MW, czyli powyżej 1000 kW. Zobaczcie, mamy mnóstwo serii przemienników i produkowane one są w różnych zakresach mocy na różne poziomy napięć, prawda? No bo mamy falowniki zarówno serii te D700 o zasilaniu jednofazowym, jak i trójfazowym, jak i większość tych przemienników, a nawet inne napięcia jak 3x230, 3x500, 3x690, no bo Mitsubishi Electric sprzedaje swoje przemienniki również w Stanach Zjednoczonych, jak i pozostałych kontynentach na kuli ziemskiej. Więc tyle, jeżeli chodzi o podział przemienników częstotliwości i taki szybki przegląd tych wszystkich serii, jakie możemy uzyskać, możemy zakupić w Mitsubishi Electric. Z czym się to je? To znaczy, zakupiliśmy nasz przemiennik częstotliwości, wyjęliśmy go z pudełka, prawda? Przed chwilką rozpakowaliśmy tam chyba 5 serii tych przemienników częstotliwości. No i zaczynamy tą naszą przygodę z przemiennikami częstotliwości od wyjęcia go właśnie z pudełka. W pudełku znajdziecie również bardzo często kilka akcesoriów montażowych, czyli w tym pudełku mogą być jakieś dodatkowe śrubki, zaślepki, mocowania. Wszystko zależy od tego, jaki typ przemiennika kupiliście i jakiej mocy jest to przemiennik. Bo zmiany mogą zachodzić nawet w zakresie tej samej serii przemienników, czyli mamy przemiennik na przykład FRE 800 2,2 kW i 15 kW i będą one się ze sobą delikatnie różniły. Więc naszym najlepszym przyjacielem, gdy mówimy o przemiennikach częstotliwości, powinna być instrukcja obsługi. Podobnie, gdy mówiliśmy o silnikach elektrycznych, naszym najlepszym przyjacielem była tabliczka znamionowa silnika, bo tam znajdowaliśmy te krytyczne dane opisujące silnik. Tak w przypadku przemiennika częstotliwości również posiadamy pewną tabliczkę znamionową z pewnymi standardowymi danymi znamionowymi tego urządzenia, ale potrzebujemy czegoś więcej. Tym czymś jest instrukcja obsługi bądź zestaw instrukcji obsługi. Jeszcze 10 lat temu gdzieś te wszystkie instrukcje obsługi były wkładane do pudełek z przemiennikami częstotliwości. Od wielu lat producenci się przed tym bronią, zasłaniając się tym, że oczywiście chronimy środowisko,
będziemy niszczyć mniej drzew, prawda, mniej produkować papieru i wszyscy oni proponują nam instrukcję w wersji elektronicznej, czyli albo na obudowie tego urządzenia macie jakiś kod QR, albo na pudełku, po zeskanowaniu którego przenosi nas do platformy danego dostawcy i tam znajdujemy te informacje, bądź alternatywnie możemy wejść na stronę www tego producenta Mitsubishi Electric, bądź możecie wejść na naszą stronę, na nasz sklep internetowy, tam macie zakładkę do pobrania i wszystkie te instrukcje znajdziecie. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ gdy mówimy o inteligentnych przemiennikach częstotliwości, jak na przykład seria FR800, do niej skojarzone są co najmniej 4 instrukcje obsługi. Czyli będziecie mieli książkę, która podpowie Wam, jak zamontować to urządzenie, jakich zabezpieczeń powinniśmy do nich użyć, jakiego przekroju kabli, jakie są akcesoria, urządzenia zewnętrzne, jak wyglądają te zaciski sterownicze i siłowe. Mamy instrukcję związaną z komunikacją, czyli mamy jakiś kontroler jakiś nadrzędny kontroler, na przykład sterownik PLC, czyli programowalny sterownik logiczny i z nim wymieniamy informacje za pomocą pewnej komunikacji, na przykład Ethernet. No to informacje o tym, jak to zrobić, znajdziemy właśnie w tej instrukcji obsługi związanej z komunikacją. Najważniejsza instrukcja związana jest z programowaniem. Czyli tam producent zawarł wszystkie informacje związane z funkcjonalnością naszego przemiennika. Czyli mówi nam, jakie funkcje są wbudowane, jak one działają, jakie należy parametryzować, jakie należy wdrażać i na co należy zwrócić szczególną uwagę. No i czwarta instrukcja, jak serwisować i jak dbać o mój przemiennik częstotliwości. Tutaj również macie opisane wszelkie błędy, czyli przemienniki częstotliwości ulegają takiej procedurze samowyłączenia się i na wyświetlaczu pokazują nam odpowiedni kod błędu, czyli na przykład zabrakło nam napięcia na zakładzie i mieliśmy jakiś duży zapad, albo ktoś wyłączył nam wyłącznik główny przypadkowo, bądź coś się wydarzyło złego, straciliśmy zasilanie, bądź na chwilę ten dip był napięcia, no to falownik pokazuje zanik napięcia wejściowego odpowiednim kodem. Żeby te kody sobie rozszyfrować, zobaczyć, co miał producent na myśli, no to sprawdzimy to właśnie w tej instrukcji związanej z maintenance bądź serwisem tego urządzenia. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję, czyli zawsze sprawdzamy w instrukcji, bo uczulam, że nawet w zakresie tej samej serii mogą być znaczące zmiany, a rutyna w naszym zawodzie to coś, co potrafi wyrządzić naprawdę dużą krzywdę. Więc bronimy się przed rutyną i zawsze staramy się w tą instrukcję zajrzeć. Co dalej? Czyli kupiliśmy przemiennik, wyjęliśmy go z pudełka, obwarowaliśmy się tymi wszystkimi instrukcjami, czyli weszliście na moją stronę, na stronę producenta, bądź zeskanowaliście jakiś tam kod QR i wszystkie te dokumenty macie pod ręką. No to omówmy sobie budowę takiego typowego przemiennika częstotliwości. Dalsza część tego kursu będzie bazowała na 2 seriach przemienników częstotliwości. Najprostszych, czyli te CS80, najprostsze przemienniki w ofercie Mitsubishi Electric, najłatwiej je zaimplementować, najmniej zasobów sprzętowych mają, oraz przemiennik jeden z najbardziej wyrafinowanych, czyli seria E800, która ma możliwości przemienników flagowych, jak na przykład seria A800, dedykowana dla przemysłu, ale zamknięta jest w kompaktowej obudowie, co na cele tego kursu jest rozwiązaniem idealnym. Czyli mamy mały falownik, który zasilimy sobie jedną fazą, nie potrzebujemy zasilania fazowego, możecie to sobie zrobić w domu, w biurze, po prostu podłączyć go do gniazdka, malutki, leciutki, prawda, jakiś mały silniczek i możemy go sobie gdzieś tam testować, uczyć się obsługi tego przemiennika częstotliwości. Zatem wyjęliśmy go z pudełka, prawda? Nigdy nie mieliśmy styczności wcześniej z przemiennikiem częstotliwości. No i co my mamy? No na pierwszy rzut oka widzimy, jest pewna obudowa, prawda? Z tyłu tego przemiennika jest taki radiator. Ten radiator ma za zadanie odprowadzić ciepło. Czyli my ten radiator przeważnie przymocowujemy do płyty montażowej, tak żeby to ciepło miało gdzie uciec, prawda? Czyli do jakiegoś metalu, płyty metalowej, montażowej, przytwierdzamy go, żeby ten radiator mógł to ciepło za pomocą tej płyty po prostu gdzieś tam sobie odprowadzić. Co dalej? Widzimy z przodu znajduje się wyświetlacz. Te wyświetlacze są różne.
Mogą być 7-segmentowe, czyli zbudowane z takich segmencików. Mogą to być diody LED, a mogą to być wyświetlacze LCD. Co? Mamy taki tutaj wyświetlacz z boku, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Czyli możemy sobie do tego przemiennika częstotliwości dorobić taki wyświetlacz, prawda? Zupełnie inny. Wyświetlacz ciekły krystaliczny LCD, bardziej przejrzysty i znacznie więcej zmiennych możemy sobie tutaj gdzieś tam na nim pokazać. Więc mamy nasz wyświetlacz, jest to interfejs użytkownika. Za pomocą tego wyświetlacza pokazują się tam numery parametrów, pokazują nam się błędy tego przemiennika. No on się z nami komunikuje za pomocą tego wyświetlacza. Mamy zestaw przycisków. Są to przyciski, które z jednej strony służą do sterowania ręcznego przemiennikiem, prawda? Czyli mamy jakiś przycisk start, mamy przycisk stop. Bardzo rzadko mamy przycisk do zmiany kierunku, przeważnie odbywa się to programowo, czyli start i stop. I szereg przycisków funkcyjnych, które pozwalają nam na parametryzację tego urządzenia, czyli dostęp do tych wbudowanych funkcji i do zmiany nastaw pewnych parametrów związanych z tymi funkcjami. Ale nie tylko, bo falownik ma również szereg parametrów monitorujących. Czyli możemy sobie podejrzeć, jak wygląda prąd wyjściowy, napięcie, moment obciążający, jak wygląda moc generowana na wale silnika i znacznie więcej. Czyli mamy zestaw parametrów monitorujących, mamy zestaw parametrów zabezpieczających, mamy zestaw parametrów aplikacyjnych i mamy zestaw parametrów związanych z historią błędów, czyli te urządzenia pamiętają wszystkie błędy, ileś, na przykład 5 czy 10 ostatnich i zmienne związane z tymi błędami, czyli możemy wejść do historii tych błędów i sobie zobaczyć, aha, wczoraj o godzinie tej i tej falownik wyłączył silnik z kodem przeciążenia, pracował na 15 Hz, prąd wyjściowy miał 12 A, napięcie wyjściowe 290 V i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą tych informacji możemy wtedy wydedukować, co mogło być potencjalną przyczyną awarii usterki tego przemiennika, że wszedł on właśnie w tą procedurę autowyłączenia związaną z jakimś błędem, tripem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Co dalej? Więc mamy przyciski funkcyjne, mamy zestaw diod LED. Te diody LED informują nas o stanie tego urządzenia. Czyli mówią nam, czy pracujemy z silnikiem, czy obecny jest sygnał start, czy stopujemy z silnikiem, czy przyspieszamy, czy zwalniamy, w jaki sposób sterujemy, czy pracujemy z silnikiem indukcyjnym, asynchronicznym, czy może z silnikiem synchronicznym, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy szereg takiej synoptyki prostej za pomocą diod LED i te diody informują nas, w jakim stanie jest obecnie nasz przemiennik częstotliwości. Czasami mamy również obrotowe pokrętełko, które służy do przewijania na przykład listy parametrów albo do zadawania prędkości. Czyli podchodzimy pod falownik i kręcąc tym przyspieszamy i zwalniamy, prawda? Co jeszcze? Na froncie tutaj akurat znajduje się złącze USB, czyli pod tą gumką tutaj mamy złącze USB. To złącze USB pozwala nam na połączenie tego przemiennika z komputerem PC i mamy taki dedykowany program, który nazywa się FR Configurator 2 i za pomocą tego programu możemy dostać się do struktur programowych tego przemiennika i w całości go kontrolować, parametryzować, podglądać te parametry, zmieniać je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy pełną kontrolę nad przemiennikiem, ale nie w sposób ręczny z poziomu tego panelika, ale z poziomu komputera PC i oprogramowania, które nam to umożliwia. Co jeszcze? Na froncie mamy taką klapkę. To sobie tą klapkę odkręcimy. Czasami te klapki są uchylne, jak na przykład w serii CS80, prawda? No to zdejmijmy sobie tą klapkę. Na samym dole mamy drugą klapkę. Zdejmujemy ją. No i zobaczcie. Na samym dole mamy szereg zacisków siłowych. Tu nawet producent nam daje nalepkę, widzicie, motor, gdzie podpowiada nam, pod te zaciski należy podłączyć silnik, żebyśmy się nie pomylili, prawda? Więc możemy sobie tą nalepkę zdjąć, związaną z motorem. No i zobaczcie, szereg zacisków siłowych, gdzie podłączamy zasilanie, silnik oraz akcesoria związane z przemiennikiem częstotliwości, do czego zaraz dojdziemy.
Więc na samym dole doprowadzamy prąd i napięcie i podłączamy nasz silnik. Są to zaciski siłowe, niebezpieczne, tam są wysokie prądy i napięcia i uważamy. A u góry, czyli widzicie szereg takich zacisków, jest to listwa wejść-wyjść sterownicza. Czyli jest to pewien interfejs, za pomocą którego ja mogę sterować tym przemiennikiem częstotliwości. I mamy tutaj szereg wejść-wyjść cyfrowych, analogowych, specjalnych, za pomocą których możemy podawać pewne informacje i odbierać informacje z falownika. Więc tym oto urządzeniem możemy sterować w sposób ręczny, za pomocą tych przycisków. Możemy sterować w sposób taki automatyczny, zdalny, za pomocą kabelków podłączonych pod odpowiednie wejścia i podłączamy sobie przyciski, potencjometry bądź kabelki połączone ze sterownikiem PLC, które sterują tym urządzeniem. I trzecia forma sterowania tym urządzeniem to jest sterowanie za pomocą komunikacji, czyli mamy tutaj taki port, jak widzicie, to jest akurat port ethernetowy RJ45 i podłączając tutaj kabelek, odpowiednie medium transmisyjne, możemy te wszystkie rozkazy ręczne bądź za pomocą kabelków przesyłać za pomocą jednego kabelka komunikacyjnego, prawda? Więc mamy 3 różne rodzaje formy sterowania tym przemiennikiem częstotliwości i my jako użytkownik musimy je zdefiniować. Czyli możemy się przełączać pomiędzy tymi formami, czyli na przykład steruję sobie w sposób ręczny, prawda, ale naciskam jakiś gdzieś tam przycisk, przełącznik i falownik już nie słucha się tych przycisków sterowania ręcznego, ale na przykład wejść, wyjść sterowniczych bądź komunikacji. Takie mamy możliwości. W ten sposób sterujemy tym przemiennikiem częstotliwości ręcznie, z poziomu klawiatury, w sposób zdalny za pomocą wejść, wyjść i w sposób w pełni automatyczny za pomocą komunikacji np. Ethernet, Modbus RTU, komunikacja Profinet, Ethercat, Modbus TCP/IP i cała rzesza innych magistral przemysłowych, które mamy do dyspozycji. Tak w dużej ogólności wygląda taka ogólna budowa przemiennika częstotliwości. Warto dodać jeszcze, że w wielu wypadkach, bo to są falowniki bardzo małej mocy, natomiast gdybyśmy wzięli troszeczkę większej mocy przemiennik częstotliwości, to on dodatkowo ma wentylatory chłodzące, albo u góry, albo na dole zorientowane i przewietrzają one ten nasz radiator, który się nagrzewa, prawda? Czyli pomagają mu się wystudzić. I zawsze jest on albo u góry, albo na dole zorientowany, ten wentylator chłodzący. Więc tak wygląda w dużej mierze nasz przemiennik częstotliwości. Wyjmujemy z pudełka, wiemy, że musimy się obwarować w instrukcji obsługi i wiemy już, z jakich takich głównych organoleptycznych części składowych składa się nasz przemiennik częstotliwości. Czyli wyświetlacz, przyciski, jakieś obrotowe pokrętełka, czyli nasz interfejs użytkownika ręczny, wejścia, wyjścia, za pomocą których sterujemy przemiennik w sposób zdalny, bądź komunikację, gdzie w sposób w pełni automatyczny sterujemy tym urządzeniem, na przykład z poziomu sterownika PLC, panelu HMI, jakiejś stacji roboczej itd., itd. No i słuchajcie, przejdziemy teraz od ogółu do szczegółu, czyli rozbierzemy sobie ten przemiennik częstotliwości, zdejmiemy obudowę i opowiemy sobie, jak on jest zbudowany w środku i jak to się dzieje, że podając napięcie i prąd na wejście tego przemiennika, na wyjściu uzyskujemy tą zmienną częstotliwość. Budowa typowego przemiennika częstotliwości. Czyli gdybyśmy chcieli sobie ten przemiennik rozłożyć, a mam nawet taki jeden przygotowany specjalnie dla Was, gdybyśmy chcieli go sobie rozłożyć, prawda, to co znajdziemy w środku tego przemiennika częstotliwości? Czyli jakie zasoby tam w środku się znajdują i jak taki typowy przemiennik częstotliwości, z czego on jest zbudowany. Jak widzicie za mną, machnąłem, narysowałem Wam taki na szybko oczywiście taki typowy schemat przemiennika częstotliwości. No i po zdjęciu obudowy, jak widzicie, dużą część przemiennika, szczególnie tych małej mocy, stanowi radiator rozpraszający ciepło.
No ale widzimy jakieś kondensatory, jakieś układy elektroniczne, jakieś zaciski. No to po kolei. Weźmiemy nawet sobie drugi taki przemiennik częstotliwości rozłożony. I każdy przemiennik częstotliwości, czyli topologia, czyli budowa taka ogólna przemiennika częstotliwości jest znana wszystkim i identyczna. Czyli każdy producent przemiennika częstotliwości ma taką samą budowę przemiennika częstotliwości, więc gdzie jest różnica? Różnica jest w oprogramowaniu. Czyli tak naprawdę te dysproporcje, pomijając fakt, że możemy znaleźć jakieś dysproporcje w jakości użytych części składowych, zakładając, że są one takie same, to tak naprawdę różnica tkwi w oprogramowaniu, czyli w doświadczeniu danego dostawcy. Co mam na myśli? Czyli na przykład kupujecie przemiennik częstotliwości jakiejś firmy no-name i chcecie zrealizować na przykład aplikację jakiegoś tam przewijaka, prawda? Męczycie się kilka dni z funkcjonalnością, która jest wbudowana w ten przemiennik. Kolokwialnie mówiąc, no staracie się wyskrobać co możecie, kupując alternatywnie taki przemiennik od znanego dostawcy i ten przemiennik jest naprawdę wiele droższy od tego no-name'a, okazuje się, że macie dedykowaną funkcję, gdzie tylko w zasadzie klikacie 2 czy 3 razy, no i już ta nasza aplikacja przewijaka jest gotowa. Mamy wbudowany kalkulator nawijakowy, za pomocą którego całą tą aplikację, mówiąc kolokwialnie, ogarniemy w bardzo szybki i prosty sposób. Nawet mocno się gdzieś tam nie zastanawiając, więc taka jest różnica, czysto w oprogramowaniu. Natomiast każdy przemiennik częstotliwości składa się z takich 4 zasadniczych członów. Czyli na wejściu mamy prostownik, ja to namalowałem 3 kolorami, żeby to odróżniało, czyli tu mamy prostownik, prawda? Tu mamy, sobie napiszemy prostownik, tu mamy szynę DC, bądź układ pośredni DC, a tu, szanowni Państwo, mamy falownik. No i teraz zakotłowało się pewnie w głowach, prawda? Przecież mówimy o falowniku, więc dlaczego ta część również nazywa się falownikiem? Gdy mówimy falownik, to tak naprawdę nie wysławiamy się w sposób precyzyjny. Z punktu widzenia energotechniki, elektroniki, falownik to takie urządzenie, które zmienia nam prąd DC na prąd AC. Wracamy do topologii naszego przemiennika. Krok po kroku. Mamy prostownik. Co ten prostownik robi? Zacznijmy od tego, że ten prostownik zbudowany jest w oparciu o 6 diod. Dioda jest takim elementem półprzewodnikowym, który pozwala nam na przepuszczanie prądu tylko w jedną stronę. Tak wygląda symbol diody. To jest taki trójkącik z taką kreseczką i ma anodę, czyli plus, i katodę, minus. No i możemy przepuścić prąd tylko w tą stronę. Gdybyśmy chcieli przepuścić prąd w tą stronę, dioda nam na to nie pozwoli. Po prostu jej struktura, jej budowa i zasada działania uniemożliwia to. Jest to najbardziej pożądana cecha diody, czyli mówi nam, że przepuszcza prąd tylko w jedną stronę, prawda? W tą, którą my chcemy, tak jak spolaryzujemy sobie tą diodę. No i zobaczcie, mamy takich diod 6. Dajemy zasilanie trójfazowe 3 razy 400, L1, L2, L3, jedna, druga i trzecia faza, czyli na każdą fazę mamy takie 2 diody, prawda? Te diody prostują nasz prąd, czyli wchodzi do naszego przemiennika częstotliwości. Tutaj na wejściu mamy sinusoidę, prawda? Tu ten prostownik sprawia, że z naszej sinusoidy, czyli narysujemy sobie taki przebieg, czyli mamy fazę numer 1, prawda? Mamy fazę numer 2 i mamy fazę numer 3. Prawda? Czyli mamy te 3 fazy napięcia zasilającego, 3 razy 400 VAC. Dioda
Po przejściu przez układ prostowniczy mamy napięcie DC, czyli te diody sprawiają, że na jeden okres sinusoidy, prawda, gdzieś tutaj, mam 6 takich garbików. Czyli nie mamy już prądu AC, tylko mniej więcej taki pulsacyjny prąd DC. Można powiedzieć, że diody przepuszczają sinusoidę tylko w kierunku plusa. Czyli przepuszczają ten kawałek, ten kawałek, ten kawałek, ten kawałek, a te, co są na dole, odwracają do góry. Dlatego widzicie, mamy takie pulsiki. Tylko przepuszcza kawałki na plusie. To, co jest na minusie, odwraca do góry i robi z tego plus. Więc diody przepuszczają ten prąd w taki sposób, że tylko kawałki tego plusa nam przepuszczają. Wynikowo możemy powiedzieć, że tutaj mamy napięcie DC, napięcie stałe. Prawda? Więc wchodzi nam 3 razy 400. Po wyprostowaniu to napięcie nam wzrasta, czyli wyprostowane napięcie to jest napięcie AC razy pierwiastek z 2. Więc jak mamy na wejściu 3 razy 400, 400 V razy pierwiastek z 2, czyli 1,41, to wyjdzie nam, że tutaj na tej szynie DC mamy napięcie DC gdzieś tam w okolicach 530 VDC. 520, 530, 510, mniej więcej. Czyli wchodzimy prądem zmiennym, diody prostują nam ten prąd i mamy tutaj napięcie DC, czyli tutaj mamy 400 VAC, tutaj mamy 530 VDC, prawda? Tak? I na samym końcu mamy ten człon falownikowy. Tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, falownik to coś przeciwnego do prostownika, czyli prostownik robi mi z prądu AC DC, a falownik robi mi z prądu DC, czyli z tych 530 VDC podaje na silnik. Jak widzicie, falownik steruje 3 parami tranzystorów. Czym jest tranzystor? Podobnie jak dioda, jest to element półprzewodnikowy. Tu macie narysowany schemat tranzystora i działa on w taki sposób, że przepuszcza prąd od kolektora do emitera, czyli mamy kolektor, emiter i bazę naszego tranzystora. Jeżeli ja podam prąd na bazę tranzystora, czyli ja wysteruję ten tranzystor, to umożliwi mi on przepływ prądu od kolektora do emitera, czyli prąd tu wejdzie i tu wyjdzie. Jeżeli nie podaję sygnału na bazę, to ten prąd nie przechodzi. Czyli mogę powiedzieć, że tranzystor to jest taki jakby łącznik. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Prawda? Tak jakbym zapalał i gasił światło w tym pomieszczeniu ręcznie, to mogę sobie wyobrazić, że to moją ręką jest tranzystor i za każdym razem gaszę światło, jak podaję impuls na moją bramkę. Czyli ja steruję, ja podaję impuls, tranzystor przewodzi. Nie podaję, nie przewodzi. Czyli zapalam i gaszę sobie światełko. Przewaga tranzystorów nad moją ręką jest taka, że ja mogę sobie zapalić i zgasić to światło kilka razy na sekundę, co najwyżej. Tranzystor zrobi to kilkaset tysięcy razy na sekundę. Czyli mamy ogromny skok, dlatego te półprzewodniki pozwoliły ludzkości tak bardzo mocno wskoczyć wyżej, jeżeli chodzi o level technologiczny, jeżeli chodzi o rozwój. Dały takiego mocnego kopa technologicznego wszystkim gałęziom związanym z półprzewodnikami, bo możemy w bardzo szybki sposób właśnie załączać czy wyłączać te tranzystory. No i w bardzo dużym skrócie te tranzystory zapalane czy sterowane są parami, uwaga, do 20 000 razy na sekundę w naszym przemienniku częstotliwości. Wynikowo na wyjściu uzyskujemy znowu prąd przemienny. Tylko że my mówimy, jaka ma być częstotliwość tego prądu. Czyli wchodzi nam 50 Hz, prawda? Tyle mamy w gniazdku, 400 VAC. Później robimy z tego 530 VDC, prąd stały, i później z tego prądu stałego za pomocą falownika, czyli takiego przekształtnika, który zmienia mi prąd DC na prąd AC, generujemy sobie częstotliwość, jaką chcemy. Większość przemienników pozwala na generowanie od 0 do 400 Hz
i sterujemy również amplitudą, czyli wysokością tego prądu, który generujemy. Gdy zaczynałem swoją przygodę z przemiennikami częstotliwości, pierwsze pytanie, jakie pojawiło się w mojej łepetynie, było: ale dlaczego tak? Dlaczego musimy najpierw prostować prąd, a później znowu robić prąd AC? Czy nie możemy zrobić tak, żeby wykosić ten człon i żeby z prądu AC znowu robić sobie prąd AC? Okazuje się, że jest to bardzo problematyczne i niesie ze sobą wiele niedogodności. Jedną z takich niedogodności jest sytuacja. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że działamy sobie z silnikiem i na chwilę przygasa nam napięcie, czyli na przykład na 1 sekundę tracimy totalnie zasilanie na zakładzie. W przypadku takiej budowy przemiennika częstotliwości ta energia jest zmagazynowana w układzie DC, czyli tutaj mamy szereg bank takich dużych kondensatorów o dużej pojemności, która magazynuje tą energię. Czyli pobieram energię z sieci, magazynuję ją tu. Jeżeli nie ma tu przez pewien czas energii, to ten falownik, te tranzystory biorą sobie tą energię stąd, z tego kondensatora i dalej podają na silnik. Wraca nam zasilanie, no to znowu pobieramy je sobie z sieci. W przypadku, gdybyśmy nie mieli tego członu DC, no to za każdym razem, gdybyśmy mieli przerwę w zasilaniu, nawet bardzo króciutką, to od razu ten przemiennik częstotliwości straciłby możliwość generowania prądu i napięcia na silnik i by się wyłączył z kodem błędu mówiącym o tym, że nie mamy napięcia w sieci. Więc jest to, można tak w ogólności powiedzieć, że ta budowa najbardziej nam pasuje, jeżeli chodzi o produkcję. To tak samo jak przy silnikach indukcyjnych, asynchronicznych, klatkowych, gdy zastanawialiśmy się, ale dlaczego tak? No bo tak jest nam najłatwiej produkować po prostu. Ta topologia daje nam możliwość seryjnej produkcji i mamy rozwiązany szereg problemów związanych z generowaniem tego prądu i napięcia, więc jest to solidna konstrukcja i większość dostawców obecnych na polskim rynku właśnie taką topologię przemiennika ma. Więc raz jeszcze, mamy 6 diod prostowniczy, czyli niesterowalny prostownik na wejściu, 6-pulsowy, bo na jeden okres sinusoidy mamy tych małych 6 pulsów, czyli prostujemy ten prąd i napięcie. Magazynujemy ten prąd i napięcie na szynie DC, czyli w banku kondensatorów, a za pomocą falownika, czyli tego członu wyjściowego, tych 6 tranzystorów IGBT, to są takie specjalne, bardzo szybkie tranzystory, generujemy sobie na wyjściu ten przebieg prądowy i napięciowy. Jakich chcemy, bo my sterujemy częstotliwością tego prądu. No i teraz spójrzmy, jak to się ma do rzeczywistości. Czyli zobaczcie, mamy tu pewne zaciski siłowe, tu podłączamy nasz prąd, napięcie i nasz silnik, czyli tutaj wchodzi nasza energia i wychodzi na silnik. To są te zaciski, za pomocą tego wszystko łączymy ze sobą. Na dole widzicie tutaj taką wielką kość zabudowaną, prawda? Ona jest na radiatorze osadzona. Ta kość to jest taka zalana kość elektroniczna, która ma prostownik i falownik. Czyli mamy w jednej kości zamknięte te dwa urządzenia i one są osadzone na radiatorze, bo one najbardziej się nagrzewają i z nich musimy tą energię cieplną wydostać, więc będą to elementy zawsze osadzone na radiatorze. Ale co mamy tu? Zobaczcie, to jest ten bank kondensatorów, czyli mamy ten kondensator albo bank kondensatorów buforujących naszą energię, prąd DC, prawda? No i falownik wyjściowy, czyli te tranzystory IGBT, znowu zamknięte, zalane w tej kości takiej. To zobaczmy inny typ przemiennika częstotliwości. To wygląda bardzo podobnie. Radiator, bank kondensatorów zorientowany troszeczkę inaczej, bo z tyłu, prawda? I mamy tutaj również zalaną taką kość, gdzie są moduły mocy. Natomiast tu widać również taki duży podział, czyli mamy jedną płytę mocy, gdzie te wszystkie prostownik, szyna DC i falownik są osadzone, tutaj na tym poziomie, a tu u góry mamy płytę sterowniczą, czyli wszystkie elementy, które sterują tym wszystkim. Czyli czwarty moduł naszego przemiennika częstotliwości, bo tym wszystkim, co sobie omówiliśmy, zarządza CPU
i interfejs użytkownika, czyli procesor sprzęga to wszystko ze sobą, nadzoruje pracę tych wszystkich rzeczy i wymienia sygnały pomiędzy użytkownikiem a przemiennikiem częstotliwości, prawda? Czyli jak mówiliśmy wcześniej, mamy zaciski siłowe, sterownicze, te wszystkie wejścia, wyjścia zarządzane są przez CPU i ten system sterowania to czwarty taki blok, który zarządza tym wszystkim. Więc tak zbudowany jest każdy przemiennik częstotliwości. Nie mówię już falownik, bo falownik tak naprawdę to jest ten przekształtnik, który zmienia nam DC na AC. Więc to jest nasz falownik. To całe urządzenie to jest przemiennik częstotliwości bądź inwerter. Falownik jest to nazwa potoczna i w wielu sytuacjach może to być dla Was zgubne. Czyli zadzwoni do Was klient i powie, potrzebuję falownika 100 amperowego, który robi mi z 48 VDC, na przykład 230 VAC. I nie zaproponujecie mu przemiennika częstotliwości, bo chodzi temu człowiekowi o coś zupełnie odmiennego. Co warto dodać? Czyli żeby nie zaciemniać, ja sobie pozwolę zetrzeć te wszystkie informacje dodatkowe, które tutaj rysowałem dla Was, jak budowa diody czy tranzystora i te zapiski na dole. I co należy dodać? Co jest jeszcze ważne w budowie takiego typowego przemiennika częstotliwości? W module poprzednim ten moduł kończyliśmy takim stwierdzeniem, gdzie zebraliśmy sobie w postaci tabeli wady i zalety korzystania z przemienników częstotliwości. Tych zalet była naprawdę wiele i wymienialiśmy sobie dwie wady. Pierwszą z tych wad była emisja EMC, czyli emitujemy fale elektromagnetyczne. Te fale elektromagnetyczne, to sianie falownika, przemiennika częstotliwości bierze się z tego szybkiego przełączania tranzystorów, czyli 20 000 razy na sekundę przełączamy te tranzystory parami i w wyniku tego indukujemy czy generujemy pewne zakłócenia związane z przełączaniem tych tranzystorów. I te zakłócenia zarówno przedostają się po kabelkach, wracają do sieci i zakłócają nam pracę innych urządzeń, jeżeli mamy podłączone do tego samego zasilania, czyli tutaj mamy, nie wiem, jakiś sterownik, na przykład PLC i gdy działa przemiennik, no to on zaczyna nam wariować. Drugą stroną przemiennik emituje zakłócenia do otoczenia, czyli do eteru, za pomocą kabli silnikowych, czyli te kable, które łączą te tranzystory, wyjście falownika, przemiennika z silnikiem, są jedną wielką anteną nadawczą i one wokół siebie emitują te zakłócenia, więc mamy zakłócenia radiacyjne płynące od kabli do powietrza i zakłócenia przewodzone, które po kabelkach zasilających wracają do naszej sieci elektrycznej i dalej propagują się tam, gdzie znajdują ujście. Więc żeby sobie poradzić z tą niekorzystną emisją zakłóceń fal elektromagnetycznych, najlepsze, co możemy zrobić, to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, żeby pozbyć się zakłóceń przewodzonych, zakupujemy przemiennik, który ma wbudowany filtr EMC, czyli na wejściu, na zasilaniu tego przemiennika podajemy mu tu L1, L2, L3. On ma wbudowany taki szereg dławików, kondensatorów i rezystorków, które tworzą najczęściej albo filtr pasmowo-zaporowy, albo pasmowo-przepustowy i wycinają te wszystkie niechciane częstotliwości, czyli przepuszczają tylko i wyłącznie 50 Hz, a wszystkie częstotliwości odbiegające gdzieś tam daleko poza ten zakres są po prostu tłumione i nie przepuszczane dalej. Więc dobrze mieć taki filtr EMC. Ten filtr EMC to jest po prostu kilka kondensatorków czy zwojnic wbudowanych w obwody przemiennika częstotliwości. Więc żeby się pozbyć tych zakłóceń przewodzonych, lepiej mieć falownik z wbudowanym filtrem EMC. I często w katalogach czy w opisie tych produktów u danego producenta jesteśmy w stanie przeczytać, ma wbudowany filtr EMC albo RFI, czyli Radio Frequency Interface, prawda? Interference. Czyli filtr taki EMC, który bardzo pozytywnie działa, żeby nie zakłócać fal radiowych, będąc w pełni szczery. Więc kupujemy ten filtr EMC i w ten sposób
pozbywamy się tych zakłóceń przewodzonych. Zakłócenia emitowane radiacyjnie pozbywamy się używając kabli ekranowanych. Do tego dojdziemy później, bo mamy lekcję, czy nawet cały moduł traktujący o instalacji przemiennika zgodnie z dyrektywą EMC. I tam w szczegółach Wam powiem, co ten kabel ekranowany tak naprawdę robi. W chwili obecnej pamiętamy, żeby te kable pomiędzy falownikiem a silnikiem były ekranowane, a żeby na wejściu falownika, na jego zasilaniu był wbudowany filtr EMC, albo możecie kupić taki filtr zewnętrzny, czyli kupujecie podobne pudełko w postaci falownika, montujecie go może być obok falownika, ale chodzi o to, żeby jego przyłącze znajdowało się tutaj, zasilamy filtr i z filtra dopiero podajemy tą energię do przemiennika częstotliwości. Więc ten filtr EMC możecie kupić zewnętrzny, lepiej kupić wewnętrzny, bo oszczędzamy miejsce w szafie sterowniczej, nie musimy tego kablować, jest to zamknięte w zakresie jednej obudowy w samym przemienniku częstotliwości. To, co bym chciał zrobić z Wami teraz, to prześledzić drogę tej energii, czyli nasz przemiennik częstotliwości, całe to urządzenie może działać w dwóch wariantach. Czyli podajemy mu tutaj napięcie 3x400 VAC i postarajmy się przejść wraz z drogą tego prądu i napięcia od lewej do prawej strony. Czyli podajemy ten prąd i napięcie i idziemy w prawą stronę, prawda? Czyli my przyspieszamy silnikiem, my podajemy tą energię na silnik i my chcemy, żeby on zaczął nam działać, przyspieszył, zmienił prędkość obrotową. Więc jak już sobie mówiliśmy, te 400 VAC nam tutaj wchodzi, tutaj mamy wyprostowane napięcie powiedzmy 530 VDC i podajemy tą energię na silnik, w wyniku czego silnik zaczyna nam wirować, prawda? No, bardzo prosta sytuacja. Natomiast mamy również pracę motoryczną naszego przemiennika częstotliwości czy silnika elektrycznego. Czyli za każdym razem, gdy próbujecie zejść z prędkości w dół, czyli zwolnić przemiennikiem, czyli z 50 na 40, z 40 na 30, bądź całkowicie wystopować, mówimy o sytuacji, że zwalniamy tym silnikiem elektrycznym, hamujemy nim, to silnik staje się wtedy generatorem. I zobaczcie, ta energia zaczyna wracać po kablach zasilających do przemiennika częstotliwości. Przechodzi przez tranzystory ta energia. Przechodzi. I co dalej robi? Ładuje nasz kondensator. Ten kondensator jest tak skonstruowany, że może się naładować nawet do 800 VDC. Czyli zaczynamy hamować tym silnikiem i na nasze napięcie DC, ten kondensator zaczyna się ładować, przejmuje tą energię z naszego silnika elektrycznego. I z 530 robi się 550, robi się 600, 650, 700. To napięcie wzrasta i zależy, jak duże obciążenie mamy na wale silnika. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy taki potężny wentylator, ma takie duże łopatki, bardzo dużą bezwładność ma ten wentylator. Co za tym idzie, generuje nam tej energii regeneratywnej bardzo, bardzo dużo. No i teraz co się dzieje dalej? Gdy przekroczymy ten krytyczny próg naładowania kondensatora, czyli gdzieś w granicach 800 VDC, to przemiennik mówi Ci, drogi użytkowniku, albo przestaje hamować tym silnikiem, albo naładuje swój kondensator powyżej limitu fizycznego i ten kondensator się po prostu nadmucha, rozszerzy i po pewnym czasie eksploduje, bo nie jest w stanie przyjąć tak dużej energii. Więc przemienniki częstotliwości mają tutaj taki układ pomiarowy. Mierzymy sobie napięcie i jeżeli przekroczymy te 800 VDC, to robi co? Rozłącza się z silnikiem, czyli klucze tranzystorowe się otwierają. Mamy przerwę galwaniczną, jakbyśmy siekierą przecięli nasze kable i wyłącza się z kodem błędu OVT, over voltage, czyli zbyt wysokie napięcie na szynie DC. Nasz silnik zaczyna hamować wolnym wybiegiem, czyli samoistnie, własną bezwładnością, własną masą, a falownik nie robi nic, tylko odłączył się od silnika i ma ten kod błędu. No i do czego zmierzam? Jak sprawić, żeby tego błędu nie było? Jak sprawić, żebym mógł hamować dynamicznie tym wentylatorem?
czy tą dużą bezwładnością, co mam. Więc co robimy? Kupujemy przemiennik z wbudowanym modułem hamowania. Ten moduł hamowania to jest taki tranzystor dodatkowy. To jest taki dodatkowy tranzystor, który ma wyciągnięte swoje zaczepy z falownika i do tych odczepów podłączamy zewnętrzny rezystor hamowania. Czyli zobaczcie, kolejna ważna rzecz. Poza filtrem EMC warto mieć wbudowany w struktury przemiennika częstotliwości moduł hamowania, który alternatywnie nazywa się chopperem hamowania albo tranzystorem hamowania. Fizycznie jest to po prostu tranzystor, który w momencie, jeżeli układ pomiarowy wykryje, że się naładował ten kondensator już do tej górnej granicy, to bocznikuje ten kondensator i całą tą energię, która wraca z silnika, przejmuje na siebie i wyrzuca na rezystor hamowania. I ten rezystor hamowania robi nam zagrzałkę. Tak jak czajnik elektryczny. Po prostu całą energię z silnika dajemy na niego, a on się nagrzewa, prawda? I w ten sposób tą energię przejmuje i później w postaci ciepła oddaje ją do otoczenia. Fizyka nam mówi, że energia nigdy nie znika, tylko zmienia się, konwertuje z jednej w drugą. Dlatego ta cała energia z silnika przechodzi przez ten moduł hamowania i rozprasza się w postaci ciepła na naszym rezystorze hamowania. Więc kolejna ważna rzecz, moduł hamowania. Znowu alternatywnie możecie kupić falownik, który nie ma tego modułu hamowania wbudowanego i możecie kupić sobie go jako zewnętrzne urządzenie. Będzie to wyglądało podobnie do falownika, czyli będzie duży radiator z taką kompaktową obudową, a w środku będzie tylko i wyłącznie ten tranzystor, prawda? I podłączamy ten moduł do naszego falownika, a dopiero do modułu zewnętrzny rezystor hamowania. Możemy jeszcze przeanalizować sytuację alternatywną, czyli nie podajemy tutaj 3x400, ale mamy zasilanie jednofazowe, czyli podajemy L1 230 VAC i podajemy N-kę, prawda, czyli przewód 0. Punkt odniesienia, no bo zasilamy jedną fazą, no i musimy wiedzieć, musimy odnieść do czego te 230 V, prawda? Samo 230 V nam nic nie mówi, ale jak podamy kabel 0, przewód 0, no to już wiemy, jaka jest różnica tych potencjałów. Jeżeli tu mamy 230 V, to jak będzie wyglądało wyprostowane napięcie? No będzie 230 razy pierwiastek z 2, czyli gdzieś tam znowu jakieś 310 VDC, coś takiego, prawda? I teraz przy zasilaniu jednofazowym ten poziom napięcia gdzieś tam wzrasta do 400 VDC. Jeżeli przekroczymy ten próg, to znowu, jak mamy podłączony rezystor hamowania, to ta energia pójdzie na ten zewnętrzny rezystor. Jeżeli nie mamy tego rezystora, to falownik wyłączy się z kodem błędu zbyt wysokie napięcie na szynie DC. Musiałem odłączyć się od silnika, bo alternatywnie kondensator by eksplodował i byś szukał, drogi użytkowniku, swojego falownika w promieniu kilometra szufelką i zmiotką, prawda? Bo po prostu ulegnie, eksploduje nam ten kondensator. Fizycznie ta energia go od środka rozsadzi. Tyle, jeżeli chodzi o topologię przemiennika częstotliwości. W kolejnej lekcji zajmiemy się już opisem i funkcjonalnością związaną z poszczególnymi zaciskami. Czyli omówimy sobie wszelkie zaciski siłowe, czyli gdzie podłączyć sobie zasilanie, gdzie silnik i do czego służą te pozostałe zaciski, oraz omówimy sobie zaciski sterownicze, czyli wszystkie wejścia, wyjścia, jakich używamy w przemiennikach częstotliwości i bazować będziemy na serii CS80, czyli bardzo prostej, kompaktowej oraz FRE 800 kompaktowej, ale z możliwością modeli flagowych.